Węzły przesiadkowe stały się popularnym zadaniem do realizacji przy wsparciu funduszy unijnych. W najbliższych latach pojawi się wiele nowych tego typu obiektów, m.in. w Gdyni, Katowicach, Opolu, Szczecinie czy Toruniu. W tym roku kończono budowę centrum przesiadkowego w Zielonej Górze przy kolejowym dworcu głównym, jednak przede wszystkim obiektu nastawionego na wewnętrzny ruch pasażerów miejskiej komunikacji autobusowej. O tym, jak nowy obiekt sprawuje się w 140-tysięcznym mieście, porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Zieloną Górę zamieszkuje 140 000 osób, a niedawno, bo w 2015 roku, połączono miasto z gminą wiejską, co podniosło liczbę mieszkańców o 1/6 i znacznie zwiększyło powierzchnię miasta. Wystarczy powiedzieć, że pod względem ludności dziś to 24. miasto w Polsce, ale pod względem powierzchni jest już na 6. pozycji, przed Gdańskiem i Poznaniem. Miasto na rozległym obszarze musiało zorganizować komunikację miejską, zapewnia ją 28 autobusowych linii dziennych i 5 nocnych. Taka liczba linii wynika z istniejącego popytu na komunikację, ale nie jest w stanie zapewnić wszystkim mieszkańcom bezpośrednich podróży. Pasażerowie w części relacji muszą się po prostu przesiadać. Jednym z głównych miejsc przesiadkowych jest węzeł przy dworcu głównym, rozprowadzający pasażerów po mieście w kierunkach północnym, zachodnim, wschodnim i południowym oraz pozwalającym na przesiadkę do kolei regionalnej i dalekobieżnej. Kilka lat temu podjęto decyzję o przebudowie znajdującej się tu pętli autobusowej na centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Węzeł położony jest na głównym korytarzu komunikacji miejskiej w Zielonej Górze, w północno-wschodniej części Śródmieścia, a większość, bo 17 dziennych linii autobusowych, przebiega przez niego przelotowo. Trasę kończą na nim tylko 4 linie. Aranżacja 2 grup peronów w przeciwnych kierunkach ruchu pozwoliła sprawnie przejechać autobusom przez to miejsce bez znacznego wydłużania drogi przejazdu. Istotne jest też to, że pasażerowie głównie przesiadają się w relacjach wewnątrzmiejskich. To zaważyło na lewostronnej organizacji ruchu autobusów i rozmieszczeniu peronów z 2 stron centralnej wyspy w osi wschód-zachód. Na wyspie przesiadają się pasażerowie komunikacji miejskiej, a ich drogi przejścia i kolizje z ruchem kołowym zostały zminimalizowane. Ulice z ruchem ogólnym przekraczają jedynie pasażerowie opuszczający węzeł, a w drodze na perony kolejowe pokonują plac manewrowo-postojowy dla autobusów. Ruch pieszy z wyspy wyprowadza też kładka prowadząca na wiadukt ulicy Sulechowskiej, zapewniając m.in. przejście na północną stronę linii kolejowej. Wejście na kładkę prowadzi schodami lub windą. Pasażer na terenie centrum może spokojnie poczekać na swój kurs. Przestrzeń została zadaszona, do dyspozycji pasażerów są też 2 klimatyzowane poczekalnie, które pomieszczą kilkudziesięciu pasażerów. Osoby chcące zakupić bilet mają do dyspozycji automat biletowy oraz centrum obsługi klienta czynne w dni powszednie. Obowiązkowo na terenie takiego obiektu musiała znaleźć się też toaleta. Kierowcy i pracownicy MZK mają do dyspozycji również zaplecze socjalne. Przy węźle dostępnych jest prawie 100 miejsc na rowery na 2-poziomowych stojakach. W czasie mojej wizyty zainteresowanie tą opcją było jednak niewielkie. W ciągu dnia odstawionych było zaledwie kilka rowerów. W zasięgu wzroku, patrząc z perspektywy centrum przesiadkowego, zdecydowanie brakuje jednak stacji roweru miejskiego. Aby z niego skorzystać, trzeba podejść za budynek nieco oddalonego dworca kolejowego. Węzeł przesiadkowy dla pasażera musi być czytelny.
Czytelność zostaje osiągnięta, gdy pasażer z dowolnego miejsca może w zasięgu wzroku zidentyfikować zawartość węzła. Przede wszystkim znaleźć miejsce odjazdu pojazdów. W Zielonej Górze pasażerów wspomagają tablice prowadzące do wszystkich obiektów i peronów, a także informacja o kierunku dojścia do dworca kolejowego, centrum miasta i wybranych ulic. Informacja o odjazdach dziś musi być już zresztą dostępna w czasie rzeczywistym. Jej przekazaniu służą tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. Na terenie węzła rozmieszczono 3 typy tablic. W poczekalniach zainstalowano zbiorcze tablice LCD wyświetlające wszystkie najbliższe odjazdy wraz z oznaczeniem peronu. W przejściu na stanowiska z obu stron mamy tablice LEDowe grupujące odjazdy z danej połowy centrum. Na peronach zobaczymy jeszcze mniejsze tablice peronowe, wyświetlające już tylko odjazdy odbywające się z danej krawędzi przystankowej. Dojście pasażera na część kolejową na razie nie nastąpi suchą stopą. Zadaszenie kończy się nad przejściami dla pieszych na części miejskiej, a rozpoczyna dopiero po przejściu kilkudziesięciu metrów już na drodze dojścia na perony kolejowe. Budowa kompleksowego zadaszenia przez PKP PLK jest wciąż w realizacji. To istotne, bo odjazdy kolei regionalnej w ciągu dnia odbywają się średnio co 20-30 minut. Pociągi dojeżdżają m.in. do Gorzowa Wielkopolskiego, Nowej Soli, Żagania, Frankfurtu nad Odrą, Görlitz, Poznania, Wrocławia i Szczecina. Średnio co godzinę wyprawiane są też pociągi dalekobieżne w różne części kraju, a także dostępne są połączenia do Berlina i Wiednia. Do obsługi komunikacji miejskiej węzeł został idealnie skrojony na miarę. Tylko w godzinie szczytu zdarzają się sytuacje, że wszystkie podstawowe 4 perony są w trakcie obsługi autobusów, ale już sytuacje, gdy przy jednej grupie peronów znajdują się jednocześnie 3 autobusy, należą do rzadkości. Pasażerowie mogą swobodnie rozchodzić się w swoich kierunkach na terenie węzła, a ruch autobusów odbywa się bardzo płynnie. Nieco zamieszania na terenie węzła wprowadza jednak cofanie autobusów elektrycznych pod 4 stanowiska ładowania szybkiego. Ograniczenia przestrzenne nie pozwoliły jednak na lepszą organizację podjazdu pod ładowarki. Autobusy mają do dyspozycji jeszcze 2 dodatkowe stanowiska postojowe. Łącznie w ciągu doby z centrum przesiadkowego odjeżdża 1000 kursów autobusów. Największą wadą nowego węzła integrującego transport jest brak uwzględnienia w nim autobusowej komunikacji regionalnej. Dworzec PKS w stanie niezmienionym pozostał w swojej lokalizacji, czyli znajduje się w odległości 300 metrów od dworca kolejowego i prawie pół kilometra od centrum przesiadkowego. Do sytuacji przyczynił się agonalny stan autobusowego transportu regionalnego, co zresztą dotyczy większości obszaru naszego kraju. To wynik wieloletnich zaniedbań, braku wsparcia ustawowego jednoznacznie wskazującego organizatora transportu i w końcu zapewnienia środków finansowania przewozów. O ile za transport publiczny w miastach jednoznacznie miasta odpowiadają, regionalnym transportem kolejowym zajęły się województwa, tak transportem autobusowym na obszarach wiejskich z reguły nikt nie chce się zająć. W przyszłości jednak dowiązanie autobusowego transportu regionalnego do centrum przesiadkowego w Zielonej Górze ze względu na ograniczenia przestrzenne może być już bardzo trudne. Centrum przesiadkowe bardzo dobrze integruje transport miejski w Zielonej Górze.
Dziś to najważniejszy punkt komunikacji publicznej w mieście. Ciekawym zabiegiem jest ruch lewostronny autobusów, który zapewnił centralną wyspę przesiadającym się między autobusami pasażerom. Pasażer na terenie węzła kupi bilet, załatwi potrzeby fizjologiczne i poczeka na autobus w dogodnych warunkach termicznych, korzystając z informacji pasażerskiej dostarczanej w czasie rzeczywistym. Oczywiście węzeł zapewnia też bezpośrednie przejście do dworca i peronów kolejowych. Brakuje jednak integracji z regionalną komunikacją autobusową, której dworzec pozostał w oddaleniu od części miejskiej i kolejowej. Łącznie budowa centrum przesiadkowego kosztowała 20 milionów złotych brutto i została wsparta środkami z funduszy unijnych. Moim zdaniem taki obiekt powinien znaleźć się w każdym średniej wielkości mieście, w którym możemy zdefiniować główny punkt przesiadkowy komunikacji miejskiej, przez który przebiega większość linii, oraz dalekobieżna i regionalna komunikacja autobusowa i kolejowa. Przy projektowaniu takiego miejsca szczególnie pod uwagę trzeba wziąć m.in. wielkość spodziewanego ruchu pasażerów i pojazdów transportu publicznego, czy też minimalizację dróg przejścia głównych potoków przesiadających się pasażerów. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!